sposób przekazuję wszystkim naszym widzom pozdrowienia z Odessy. Najlepsze miasto na świecie. Одесский оперный театр. Спасибо большое, хорошего вечера. 2 miesiące temu przyleciała rakieta i wylecieli okna, это видно. Dobry wieczór, nasi drodzy widzowie. Witam cieplutko. Kiedyś w Polsce przed Świętem Bożego Narodzenia jeden pan z Gdyni zrobił dla nas prezent. I obiecaliśmy z Irenką nakręcić filmik dla pana z jakiegoś miasta, w które pojedziemy. Ale tym latem jeździliśmy po Polsce, myśleli nakręcić filmik, a później pomyśleli z Irenką, że pojedziemy do Odessy i same ten filmik z centrum miasta nakręcimy dla pana. Panie Jarosławie, dziękujemy bardzo za wsparcie naszego kanału i ten filmik my zrobimy specjalnie dla pana. Bardzo smutno mi, że teraz nie ma ze mną Irenki i nie zrobimy my to wszystko razem, ale jest ze mną mamusia i to będziemy kręcić filmik z mamusią. Witania od mamusi. Tak. Panu Jarosławu. Pozdrowienia. Pozdrowienia. Dlaczego nie pracuje dziś fontana? Może ona w ogóle teraz nie pracuje? Bo bardzo ładna tutaj jest jeszcze fontana. A to, co ja nazywam Перлинка Одессы, это оперный театр, здание, которое известно на весь мир. Один из самых красивых оперных театров мира. Его архитектура не оставит равнодушным абсолютно никого. А у нас тут такие самоходики, дельфинчики, киты. Jakieś taki mili bardzo. On jeszcze jakiś miły. Patrzcie, jaki on piękny. Tutaj dużo dziewczyn robią sobie zdjęcia. Это настолько красивое здание, что практически все свадьбы не проходят мимо него. Очень много молодоженов заказывают себе здесь фотосессии, потому что здесь внутри оперного театра настолько красиво. Здесь все покрыто позолотой. Он просто прекрасен. К сожалению, мы не попадем внутрь, потому что, чтобы попасть и поснимать оперный изнутри, нужно договориться, а у нас нету такого времени. Tak tutaj wszystko piękno wygląda. Kręciliśmy z mamusią, kręciliśmy i włączyli fontan. Zobaczcie. Z fontaną operny jeszcze lepiej. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda z fontaną. Tutaj mamy restaurację taką w ukraińskim stylu. Zobaczcie. Tutaj w kapeluszkach nawet wszystkie chodzą. A tak ona wygląda. Bardzo dawno temu była już otwarta. Kiedyś tutaj, pamiętasz, mam, jak tutaj pizzę jadłyśmy tutaj w pizzerii? Z Irenką byliśmy tutaj
Była bardzo smaczniutka pizza. I teraz jeszcze wszystko pracuje. I są ludzie. Odessa żyje. Taka zielona, jakoś takie duże drzewka stali w Odessie. Widzicie, w centrum miasta nie ma światła i dużo różnych restauracji i sklepów pracuje z pomocą generatorów. Да, а это еще не зима, как говорит мама. Вот так wszystko надо. А то улица Екатерининская. Jedna z głównych ulic centrum miasta Odessy. Mamusia, nie ma światła, idziemy. Tak, kiedy nie ma światła, w Odessie nie pracują światłofory. Tutaj teraz będzie jakiś koncert. Dużo ludzi przychodzą, żeby pójść i jego zobaczyć. Tak, i тут pracuje generator i trochę trudno rozmawiać, ale to jest Maman, bardzo znana restauracja w Odessie. Tutaj można spróbować prawdziwych odeskich dań. To taka prawdziwa odeska kobieta. Mocna i żelazna. Takie samochody podobnie jak w Sandomierzu byli. Teraz idziemy z mamą z Оперного на Дерибасовскую. Хотели бы, конечно, показать возле Оперного есть прекрасный, красивейший Приморский бульвар. Але там, от tego, że teraz wojna, nie można pójść. И запретная зона для всех блогеров, для всех. Да. Там нельзя снимать, но оттуда видно морской вокзал, нашу знаменитую Потемкинскую лестницу, о которой знает весь мир. И, наверное, у каждого туриста есть фото с Потемкинской лестницы. Когда строилась Потемкинская лестница, о ней даже писали в лондонских и нью-йоркских газетах. Вот так вот. Поэтому всегда повторяем, что Одесса очень знаменитый город на весь мир. И обычно говорят, что Одесса не первый город, но и не второй. Да. Bardzo chcemy, żeby wszystkie ludzie, którzy oglądają nasz kanał, kiedyś przyjechali do naszego miasta i zobaczyli to wszystko sami. Bo tutaj naprawdę jest co pooglądać. Jest i delfinarium, jest i duże plaże, i wszystkie piękne, i dużo piękniejszych, takich prestiżowych restauracji. Oczywiście za godzinkę, co możemy pojechać do centrum, wszystkiego nie pokażemy, ale kiedyś oczywiście, że możemy to zrobić. Так что ждем мира и всех поляков в Одессе. Всех наших друзей. Tutaj nawet limonчики. To taka ulica Дерибасовська, początek, a tutaj można zobaczyć u nas menu, tego mnie nie wystarcza w Polsce. Na przykład u nas u wszystkich restauracjach menu ze zdjęciami i można pooglądać, co chcesz zamówić. I tutaj takie różne wszystkie jedzonko jest. Mamo, co już chcesz coś zjeść?
tak wszystko pracuje i wszystkie ludzie tak odpoczywają, jako nic nie dzieje. No naprawdę. Teraz idziemy koło mojego z ulubionych miejsc w Odessie. To jest restauracja Amsterdam. Tutaj i restauracja, i hotel, i tutaj zawsze bardzo wszystkie smaczne i świeżutkie. Teraz już nie wiem, ale wcześniej zawsze tak było. Jak chcecie przyjechać do Amsterdamu, nie trzeba jechać tylko do Holandii, można przyjechać do Odessy i pójść w taką restaurację i też później powiedzieć, że byliście w Amsterdamie. Приезжайте, здесь намного дешевле все, чем в Амстердаме. O, tak wygląda ten Amsterdam, za który mówiłam. Teraz pójdziemy do takiej najgłówniej części ulicy Deribasowskiej, gdzie zawsze dużo turystów i wszyscy robią sobie zdjęcia, kręcą filmiki. My naprawdę w szoku, że teraz w Odessie są tak dużo ludzi. I to nie tylko Odesity, to ludzie ze wszystkiej Ukrainy. Пару минут мы не будем разговаривать, мы просто поснимаем вам центр нашего города и хотим, чтобы вы почувствовали всю его атмосферу. To jest bardzo znana w Ukrainie piosenka. Kiedyś jej śpiewał Kuzma Szkriabin. Niestety on zginął, ale jego twórczość jeszcze jest na ulicach miasta, nie tylko Odessy, ale i wszystkiej Ukrainy. Спасибо большое, хорошего вечера. A tu jest odesski kot. Cześć! Привет, odesski kot! Аркадії mnie było trochę weseliej, a tutaj jakieś trochę w centrum miasta smutniej pieśni i nie wiem, na przykład jak mama, ale mnie bardzo ciężko trzymać sobie w rukach i bardzo chcę płakać. Trochę smutno jest. А у нас в Одессе есть своя Европа. Teraz pokażemy centrum handlowe i Europa. I to mamy swoją nawet Europę w Odessie. Нас в Европу не берут, но у нас есть своя Европа. Tutaj zajek można pokarmić, zajączków, króliczków. Odeskie goląby, ale zdjęcie kosztuje bardzo drogo. Już wszystkie o tym wiedzą, a tego i nie robią. Odeskie koniki. Ich można spotkać nawet na ulicach miasta. Tutaj odeskie bajkery, oni tutaj stoją zawsze. Сколько себя помню, сколько в Одессе и одесские байкеры стоят на Дерибасовской. Они здесь и днем, и ночью, просто в любое время sуток. A tam jest centrum handlowe, które nazywa się Afiny. Jeden z pierwszych centrum handlowych w Odessie.
zobaczcie, ten dom to taka prekrasa miasta. On wygląda bardzo pięknie. Po сравнению с польскими городами, Одесса то такая мłoda kobieta, потому что Одесса молодой город, и ей только 229 лет. По сравнению с Люблином, которому больше 700 лет, она еще совсем девчонка. В Польше есть очень-очень много красивых городов. И со временем мы начали забывать, как выглядит наш город. Но сейчас, когда мы с мамой приехали в Аркадию, потом приехали в старый город нашей Одессы, мы поняли, настолько Одесса красивейший город. И, конечно же, мы хотим, чтобы после войны как можно больше туристов его посещали с разных стран мира. Виктория, вот она сегодня такая вся, одеситка, польская. Przy okazji dziś chcę przekazać gratulacje z urodzinami dla pana Krzysztofa, którzy byli 20 września. Krzysiku, gratuluję Ci z okazji urodzin i życzę Ci dużo zdrowia, spełnienia wszystkich Twoich marzeń. Życzę, aby w Twoim życiu było dużo szczęśliwych chwil i wszystkiego najlepszego dla Ciebie i Twoich bliskich. A також przekazuję pozdrowienie dla pani Małgorzaty i pana Jaceka. Идем в еще одно известное место в Одессе. Это Одесский горсад, который находится на улице Дерибасовской. И здесь есть такие памятники известным одесситам. А сейчас мы посидим вместе с вами рядом с Леонидом Утесовым, который написал очень много красивых и самых знаменитых песен об Одессе. Я попробую прикрепить хотя бы одну из его песен к этому видео, и будем надеяться, что YouTube ее пропустит, потому что песни посвящены именно Одессе, и они идеально передают атмосферу этого города и любовь к этому городу его жителей. Я вже це показала. То Леонід Утесов przekazuje wszystkim naszym widzom pozdrowienia z Одеси. І Ірочки теж. Так, Іренка, для тебе, очевидно, теж в першу чергу. Люди отдыхают, kobiety z dziecko spacerują, a to jest гостиница Пасаж. I to bardzo piękne miejsce. I teraz z mamusią tam pójdziemy, żeby wszyscy widzowie zobaczyli, co tam takie piękne i dlaczego chcemy tam pójść. Widzicie? Wszyscy robią zdjęcia z tym krzesłem. И teraz powiemy dlaczego. Сейчас мы находимся на площади Остапа Бендера. Это место, которое знают многие одесситы и туристы города. Этот стул в центре города посвящен роману «12 стульев». И, конечно же, мы не можем не посидеть на этом стуле, поэтому идем. Одразу widać, że jesteśmy w Odessie. Już widzę, że tutaj nowa restauracja jest, bo jej wcześniej nie było. Tak, a my już blisko tego pasażu. Też bardzo piękna gościnica tutaj u nas w Odessie jest. Добро пожаловать в Одесский пассаж. Пошли с нами. Zobaczcie, jakie już tutaj pięknie wyjście ma. Jaki on jest piękny.
piękna architektura. Jak tutaj wszystko pięknie wygląda. Это место тоже никого не оставит равнодушным. Не зря говорят, что Одесса – это жемчужина у моря, потому что здесь прекрасно все. Пассаж – это архитектурный памятник 19 века. Это название происходит от того, что когда-то здесь были изначально торговые ряды и гостиница. И вот с французского языка пассаж – это коридор, по сторонам которого размещены магазины. Именно считается, что поэтому это место носит такое название. Мы сегодня с мамусей показываем вам самые красивые места Одессы. Одни из самых красивых мест в Одессе. Если бы не вы, наши зрители, возможно, мы бы сюда не успели приехать. Так, бо mamy tyle problemów, naprawdę mamy taką listę do zrobienia w tej Odessie, że tak przyjechaliśmy na godzinkę tylko nakręcić filmik, no i samim zobaczyć, co się dzieje na mieście. Bo już dawno nie byli i to było dla nas bardzo ciekawe. Отдохнули все и душой. Отдохнули, посмотрели сегодня и Аркадию, и посмотрели сегодня Дерибасовскую, оперный театр. Все на месте, все живет, люди на месте. И мы, конечно, счастливы. И Викочка мне задала вопрос: мама, что мы делаем в Польше? Но так как сегодня это не всегда. Здесь бывает очень жестко и очень страшно. Tutaj naprawdę bardzo straszne i dziś już było 2 alarmy i na Odessę lecieli rano rakiety, rano wcześnie i w nocy lecieli, ale dzięki to było nie do samej Odessy i to jeszcze nie było straszno, ale co opowiadają sąsiedzi i inni ludzie, to w mieście jest дуже spokojno, ale tak jak spacerujemy, oczywiście tego nie widać, ale naprawdę bardzo strasznie. Я хочу, чтобы мои дети были живыми и здоровыми. И ради них еду в Польшу еще раз. Хотя я бы никогда, никуда не поехала из своего дома. Дом у нас полная чаша, все есть. И мы временно вынуждены пребывать в другой стране. Ну, такова жизнь. Ну, что делать? My z mamą, Irenka powiedziała, że trzeba dziewczyny gdzieś jechać i my zdecydowali, że zostawić wszystko naszą listę do zrobienia w Odessie. Znaleźli takie piękne swoje sukienki z mamą, ubrali się, żeby być takimi pięknymi kobietami w Odessie, tak? I pojechali pospacerować po miastu w takich sukienkach, tak? Trochę zmęczeni, bo non-stop wszystko trzeba robić. Ale tak, a mamusia, jeszcze bliżej, pokaż swoją sukienkę. To widzicie, jaki jesteśmy. Почти не надевала. Так. Я вам хочу сказать, люди добрые, носите все самые красивые вещи сейчас. Так. Ничего не оставляйте на потом. Завтра может не быть. Так, а то заставляли мы те rzeczy, мы оставляли эти вещи на потом и почти никогда не носили. А сейчас приехали и поняли, что нужно красиво одеться и поехать прогуляться в центр нашего города. О, zobaczcie, jaka u nas piękna mamusia. Ona nie tylko... Независимо ни от чего. Ирочка, Иренка будет нам очень завидовать. А тут в пассаже есть такой Irish pub. Ирландский паб. Который... Сейчас посмотрим, что здесь есть. Ага, вот так выглядят ирландские пабы в Одессе. В таком скрытом местечке. Da noite ligou na farinha, saudade, mamãe diz maneira, que a saudade abre boca pra mim, que a gente liga com parama. Oh, 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 oh.
wszystkie byli w Odessie i nie wszystkie wiedzą, co to jest za miasto. To zobaczcie, ono niesamowite, ono bardzo piękne, ono wspaniałe, ono najlepsze miasto na świecie. Ира, помнишь, как мы с тобой танцевали под эту песню на дискотеке? Тогда еще мы были молоды, и у нас все было хорошо. Італія and море. Zobaczcie, які piękні restauracje mamy w centrum miasta w Odessie. A jak ktoś pomyśli przyjechać, to może zobaczyć, ile tutaj co kosztuje, co można kupić i co zjeść. Chcemy przekazać pozdrowienia z centrum miasta Odessy wszystkim naszym widzom. Дорогим друзьям, Naszej kochanej YouTube rodzinki. I życzymy tutaj z Odessy, żeby wszyscy byli zdrowi, żeby wszyscy zawsze byli uśmiechnięci i żyli teraźniejszym momentem, a nie zostawiali wszystko na przyszłość. Trzeba żyć tutaj i teraz. мира вам и добра, дорогие наши зрители. A jeszcze przekazujemy pozdrowienia naszej kochanej Irenki, która siedzi teraz w Polsce. Дорогая наша доченька, мы тебя любим, передаем большой одесский привет, бузячки. Irenka za nas bardzo martwię się jeszcze z tego momentu, kiedy wyjechali do Ukrainy. Irenka, wszystko w porządku, Odessa żyje, Odessa uśmiecha się i tutaj wszystko bardzo dobrze, ale jak nie zwracać uwagi na te rakiety. Buziaczki, Irenka dla Ciebie. Одесса жила, живет и будет жить. Zobaczcie, jakie jeszcze piękne domy jest w Odessie. To ulica Преображенska. A tutaj widać kawałek Świętopreobrażeńskiego собора, w który przyleciała rakieta w czerwcu. To było tutaj. Dużo architekturnych pamiątek Odessy było poszkodzone. Byliśmy teraz na ulicy Deribasowskiej, a tutaj 200 metrów od tego jest Świętopreobrażeński собор Odesski. Tutaj 2 miesiące temu przyleciała rakieta i on był rozwalony z jednej strony i chcemy pójść zobaczyć, czy będzie to widać, ale rozwalony on był duży i dużo architekturnych pamiątek Odessy też było rozwalone. Niestety tak się stało i to bardzo strasznie. Oto druga strona życia w Odessie. Посмотрите, какой он красивый. Но, к сожалению, он разрушен, и его сейчас нельзя посещать. Много жителей города пришло после ракетного обстрела помогать разбирать завалы. Это даже немного видно. Вылетели окна, это видно. Вот так вот. Дети играют, никто им не запрещает, но на самом деле сюда входить нельзя. Вон даже видно повреждения. І нету абсолютно окон. Наша YouTube rodzinka. Chcemy przekazać oczywiście dla wszystkich buziaczki z Deribasowskiej, z samej centralnej, samej znamienitej ulicy Odessy. Mamusia, buziaczki! До свидания. Do zobaczenia!